Szanowni Państwo, ale jestem szczęśliwy, że możemy razem, my Romowie, uczestniczyć w dzisiejszym dniu. Dzisiejsza uroczystość, proszę Państwa, to nie tylko dzisiejsze uroczyste spotkanie jest dniem takiego zachowania pamięci, dniem przypomnienia tragedii Romów umęczonych przez hitlerowskich nazistów, ale także dniem solidarności tych wszystkich, którzy nie akceptują zbrodni, nienawiści do innego człowieka. To uroczyste spotkanie jest także przypomnieniem tragicznej historii Żydów, Romów, Polaków i innych narodowości zamordowanych, umęczonych w obozach zagłady, których nie rejestrowano w obozach. Na przykład, żeby nie pomylić, włożę okulary. Zaręby kościelne 100 Romów składające się z kilku taborów zatrzymano i część rozstrzelano, pędząc na miejsce kaźni, pozostałych utopiono w rzece Bóg w okolicy Nurca. Mały Płock i Giełczyn, województwo łomżyńskie. Jesienią 1942 roku na żandarmerii w posterunku Mały Płock przywiezioni zostali więźniowie 90 Romów z romskiego taboru. Przetrzymywano ich w małej piwnicy, później przywieziono ich do Łomży, przetrzymywano ich krótko wraz z innymi i taborem. Z Przytuł około 70 osób przywieziono na miejsce straceń w Giełczynie, gdzie zostali rozstrzelani. Guty Bujna. Tragiczny był los 18 osób rodziny romskiej Dytłow, zamieszkałej w Zambrowie, przy ulicy Cmentarnej. Latem 1942 roku żandarmom doniesiono o rzekomej kradzieży gęsi dokonanej przez kogoś z tej rodziny. Oprócz Dytłów żandarmeria zabrała wówczas jeszcze 15 Romów, którzy byli tam z wizytą. Wywieźli wszystkich na miejsce straceń w pobliżu Guty Bujna i tam rozstrzelano. Wasilków. W grudniu 1943 roku w budynkach na terenie byłego getta żydowskiego w Wasilkowie pojawiła się 80-osobowa grupa Romów. Byli tam ponad miesiąc. Później przywieziono ich na stację kolejową i następnie do obozów koncentracyjnych. W drodze 6 z nich uciekło. Po pewnym czasie Niemcy urządzono obławę. Podczas potyczki jeden z Romów w okolicy Katarynki zastrzelił antykomisarza i tak dalej. Później wiele osób na tym ucierpiało. Topiły, proszę Państwa. To jest w regionie oczywiście Podlasia. W czerwcu 1942 roku niemieccy strażnicy Straży Leśnej w Topile koło Puszczy Białowieskiej wysiedlili 4 wsie, oczywiście nie Romów. W terrorystycznej akcji zamordowań Pawła Siduna, sekretarza Rady Gminnej i otóż, proszę Państwa, również między innymi został zabito 2 Romów. Jedna Cyganka, Estera, kiedy zobaczyła przyjeżdżających żandarmów, odważyła się i zapytała, gdzie wywieźliście mego syna. Kazali wziąć ją na furmankę. Kiedy znaleźli się nad rzeką Białą, na rozkaz Kalmana, Estera została wrzucona przez strażników do wody, ponieważ przyjmując się pala mostowego nie tonęła, oddali w jej kierunku strzały, zabijając ją na miejscu. Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec. W styczniu 1943 roku z białostockiego więzienia przybył do Brzezinki kolejny transport z Romami, a w ślad za nim wysłano największy transport tego typu w okolicy Szepietowa, Wysokiego Mazowiecka i Ciechanowca. Tam były liczne tabory romskie. Łącznie zgromadzono około 1000 osób. Wiktoria Dytłow była między innymi tam z numerem 8502. Była najmłodszą z więźniarek, a pochodziła z Szepietowa. Natomiast najmłodszy z tego transportu płci męskiej Stefan Czernikowicz, liczący zaledwie 2 miesiące, otrzymał numer 7785. Brzuski Tatary to jedna ze wsi koło Wysokiego Mazowiecka, gdzie mieszkali Romowie o nazwisku Majewski. Transport Romów z Szepietowa skierowano do komór gazowych 4 czerwca 1943 roku, a księgi obozu w Oświęcimiu zanotowały 21 000 Romów. Otóż do dzisiejszego dnia odkrywamy różne miejsca po 80 latach. Niedawno w Tarnogrodzie odnaleziono 22
osoby, czyli szczątki z tamtego okresu, to sobie przypomniano o Romach. I chcę powiedzieć, że Romowie zostali pochowani obok Treblinki. Dzięki życzliwości księdza, trzeba powiedzieć, dał najładniejsze miejsce, jakie miał na cmentarzu. Chwała za to. I dzisiejsze słowa również budowały nas Romów, kiedy celebrant ksiądz wypowiedział o nas wszystkich, bo tu nie chodzi tylko o Romów, proszę Państwa, ale chodzi o to, że również z tego miejsca wywożono Polaków do obozów, które przygotowały sowiecka władza. Myślę, że jesteśmy po to tutaj, żeby przypomnieć innym o bolesnej historii nie tylko Romów, ale o nas, naszych rodzin, Polakach, tak jak powiedziałem, i innej narodowości. Łokipu, Sare, Zamardar, Romengę. Dedełdewe. Dziękujemy serdecznie panu Stanisławowi.